Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dlaczego dziś ważą się losy giełdy w końcówce 2022 roku? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie, bez względu na to, co się dzieje na rynkach finansowych. I oczywiście także zachęcam do tego, żeby w najbliższy wtorek o godzinie 18:30 przyjść do kawiarenki Agere Contra w Warszawie, gdzie będziemy mieć następne spotkanie na żywo poświęcone inwestowaniu na rynkach finansowych w tych trudnych chwilach. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Oczywiście informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Dlaczego dziś ważą się losy giełdy w końcówce 2022 roku? Dzisiejsze dane makroekonomiczne, które poznamy z rynku pracy, mają gigantyczne znaczenie. Zawsze rynki przywiązują do nich dużą wagę, ale teraz moim zdaniem szczególną, ponieważ ważą się losy koniunktury na giełdzie w końcówce 2022 roku i czy będzie kontynuacja, kolejna faza rajdu Świętego Mikołaja. No i oczywiście te dane pozwolą nam ocenić, czy będzie fundamentalne, rynkowe uzasadnienie tego, żeby pchać wycenę spółek giełdowych tak wysoko, jak tylko się da. I oczywiście należy także pamiętać, że wydarzenie, które miało miejsce w środę wieczorem, czyli wystąpienie prezesa Powella, zdecydowanie sprawia, że będzie moim zdaniem łatwiej ocenić, czy to wydarzenie, które będzie miało miejsce dzisiaj, dane makroekonomiczne o inflacji, które poznamy za kilka dni, faktycznie będą niosły ze sobą wpływ rynkowy następujący na wycenę spółek giełdowych, ponieważ giełdy papierów wartościowych i inwestorzy zastanawiali się, czy te dane, które poznamy dzisiaj z rynku pracy oraz o inflacji, sprawią, że Fed będzie bardziej gołębi, czy dokona pivotu, że będzie już nastawione raczej na ograniczanie tempa podwyżek stóp procentowych, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest przed nami. Natomiast wystąpienie prezesa Powella sprzed 2 dni jasno dało nam do zrozumienia, że faktycznie tak się dzieje, dlatego też w mojej ocenie będzie łatwiej podejmować decyzje inwestorom po tych danych, które poznamy dzisiaj i o inflacji. Jako że rynek wie, że Fed będzie ograniczał już tempo podwyżek stóp procentowych, więc odpowiedź na to najważniejsze pytanie została już udzielona. Więc moim zdaniem, bez względu na to, jakie będą dzisiejsze dane makroekonomiczne, będą one sprzyjały ryzyku, ponieważ logika będzie następująca. Po pierwsze, widzimy, że indeksy giełdowe i rynek ryzyka jest grany i że statystyka, która mówi, że 4. kwartał jest najlepszym statystycznie do inwestowania na giełdzie, faktycznie w tym roku zostanie powielona. I w takiej sytuacji, jeżeli dane makroekonomiczne będą słabe, będą złe, to będzie to sygnał już faktycznie, żeby Fed dokonał takiej zmiany nastawienia na bardziej gołębią. Natomiast jeżeli dane będą dobre, to rynek powinien je zinterpretować w taki sposób, że nie ma recesji, nie ma większego spowolnienia gospodarczego, wyceny spółek giełdowych muszą być uzasadnione fundamentalnie, a jako że nie ma spowolnienia, nie będzie gwałtownego spadku zysku na akcje, to w takiej sytuacji ryzyko powinno być także brane. Wniosek jest moim zdaniem taki, że bez względu na to, jakie będą dzisiaj dane makroekonomiczne, daje około 75 do 80% nawet prawdopodobieństwa, że rynek ryzyka będzie dzisiaj grany po danych makroekonomicznych bez względu na to, jakie one będą. Czy lepsze od prognoz, czy też gorsze od prognoz. Oczywiście lepsza reakcja powinna być na dane gorsze od prognoz i w pierwszej kolejności będziemy obserwować, jak zachowają się, jak zmienią się stawki i rynek przyszłej stopy procentowej. Rynkowe stopy procentowe w okolicach 3,54% to jest punkt odniesienia przed danymi. Przyszłe stopy procentowe wynikające z rynku pieniężnego sygnalizują nam, że szczyt cyklu będzie na poziomie 4,87% w maju przyszłego roku i to jest także punkt odniesienia. Widzimy 15-punktowy spadek tych wycen implikowanej stopy procentowej po słowach prezesa Powella. To jest dobra wiadomość dla ryzyka. No i oczywiście jakie są te prognozy.
Prognoza payrollsów to jest 200 tysięcy, odchylenie standardowe 32 tysiące. Będzie łatwo wyznaczyć, czy dane są zaskoczeniem na plus, czy też in minus. Poznamy także zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym, zmianę zatrudnienia w sektorze przemysłowym i poznamy ogólną globalną stopę bezrobocia. Co ciekawe, żadna prognoza, obojętnie dla jakiego subkomponentu danych makroekonomicznych, nie prognozuje, żeby ten odczyt był ujemny, co moim zdaniem może dać nam tutaj większe zaskoczenie, gdyby się jednak pokazało, że w pewnych aspektach ten przyrost miejsc pracy jest ujemny. Jeszcze raz przypominam, moim zdaniem jest 75 do 80% prawdopodobieństwa, że bez względu na to, jakie będą dane, rynek zinterpretuje je korzystnie dla ryzyka, ponieważ została już 2 dni temu udzielona odpowiedź na najważniejsze pytanie, jakie nurtuje rynek, które rynek musiał zdyskontować po tych dzisiejszych danych i danych o inflacji, które poznamy za kilka dni. Wczorajsza sesja na euro-dolarze, czyli na amerykańskim dolarze, przyniosła nam wyjście nad ostatni maksima. Kontynuacja trendu wzrostowego jest widoczna także dzisiaj o poranku, dlatego też przed dzisiejszymi danymi to gra przeciwko amerykańskiemu dolarowi jest preferowana i myślę, że amerykański dolar będzie szykował się do testu oporów w rejonie 1,0610, gdzie mamy Fibonacciego 38,2% całej fali hossy na amerykańskim dolarze. Rentowności i dolar to jest także dolar-jen. W tym wypadku dynamiczne spadki znowu się pojawiły i jest duża szansa na to, że zakończymy dzisiaj sesję na minimach. Na samym indeksie giełdowym wczoraj generalnie sesja na przeczekanie, ale nie wróciliśmy poniżej poziomów maksymalnych sprzed końcówki listopada, dlatego moim zdaniem sesja jest optymistyczna i powinna być dyskontowana jako zachęta do tego, żeby wieścić dalszy rajd Świętego Mikołaja, kontynuację hossy. Natomiast dzisiejsza sesja w Azji przynosi nam spadki. Widzimy tutaj relatywną słabość, zwłaszcza giełdy w Japonii. Natomiast moim zdaniem wpływ tego, co się dzieje w Azji na notowania w Europie nie powinien być duży. Europa i Stany Zjednoczone żyją swoim własnym życiem, dlatego moim zdaniem tutaj jest duża szansa na kontynuację ruchu w górę na niemieckich indeksach giełdowych, a także na Bitcoinie, który jeżeli dzisiaj zakończy sesję nad poziomem 17 tysięcy dolarów, a najlepiej nad 17,5 tysiąca dolarów, to pozwoli to, by kształt świecy tygodniowej miał optymistyczny charakter i zachęcał do tego, żeby być świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej oraz tego, żeby Bitcoin sprzyjał popytowi na ryzyko. Jeżeli będziemy świadkami kontynuacji wzrostu ceny miedzi, to myślę, że także indeksy giełdowe powinny mieć większe prawdopodobieństwo tego, że pójdą w górę. Złoto ma duże szanse, żeby zakończyć cały tydzień nad poziomem 1800 dolarów. Z analizy technicznej wynika, że poziom 1830 jest teraz najważniejszy i na rynku surowcowym także obserwujemy zmagania ceny ropy naftowej ze swoimi wsparciami i w tym wypadku zbliżający się cap na rosyjską ropę może być czynnikiem, który podwyższy zmienność na ropie naftowej, ale to jest temat na przyszły tydzień. No i na koniec polskie aktywa, które moim zdaniem powinny być dzisiaj kupowane bez względu na to, jakie będą wyniki publikacji danych makroekonomicznych o godzinie 14:30, ale jak wiemy z wczorajszego wpisu polskie obligacje są na kluczowym wsparciu, czyli na średniej 200-sesyjnej. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych także jest na średniej 200-sesyjnej już z naruszaniem tej średniej 200-sesyjnej, co jest dobrą informacją dla ryzyka, a brama wejściowa do inwestowania na polskich aktywach, czyli złotym, wczoraj zachował się dwuznacznie. Euro-złoty wzrósł, a dolar-złoty spadł, co oznacza, że rynek cały czas
Chcę mieć ostateczną informację, czy amerykański dolar będzie się dalej umacniał, czy też się będzie osłabiał. Po tych dzisiejszych danych, jeżeli amerykański dolar zacznie się osłabiać, to myślę, że będą łamane wsparcia także na euro złotym, a w takiej sytuacji zbieżność sygnałowa będzie jednoznacznie sprzyjała temu, żeby rajd Świętego Mikołaja wszedł w kolejną fazę na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych z potencjałem nawet do wydźwignięcia tego indeksu jeszcze w tym roku do poziomu 2000 punktów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia. Pozdrawiam.